Cześć, z tej strony Darek Lukowiec, zwany Luxio Elektryk. Dzisiaj dość nietypowa instalacja, województwo kujawsko-pomorskie. Ale zacznijmy może od tego, że zobaczycie, jak ten budynek wygląda z zewnątrz. Zapraszam. Wycieczkę po tym pięknym domu zaczniemy sobie od garderoby. Tak dość nietypowo, trochę mnie pewnie słabo widać, bo tu jeszcze oświetlenie jest nieskończone. No ale to jest mało istotne. Zaczniemy od garderoby z tego powodu, że za mną jest rozdzielnica. Zamknięta w garderobie. Tak dość nietypowo. Raczej się tam nie ugotuje. Nie powinna, więc przejdźmy do szczegółów. No to otwieramy. Jak widzicie, tu jeszcze troszeczkę narzędzi leży. Tu mamy pierwszą część. Otwórzmy sobie. I tak, rozdzielnica wygląda w ten sposób. Na samej górze mamy standardowo złączki Wago. Później się pojawiły dodatkowe zabezpieczenia, których miało nie być, ale jednak są, do obwodów zewnętrznych, bo troszeczkę nam się tego narodziło. Cała szyna przekaźników, do których przejdziemy, dlaczego one są. No i zabezpieczenia. Troszeczkę ich jest. Co zrobić? No niestety jest jak jest i musimy sobie radzić. Złączki Wago, tak jak widać. Troszeczkę tego tutaj nam jest. Tam jest specjalnie odpięte, bo szukamy jeszcze jednego przewodu. Tutaj też mamy złączki, ponieważ przewody co po niektóre przychodziły od góry grube, więc sobie je przeciągnęliśmy już dalej linkami, szósteczkami. A może zrobię to światło tak, będzie lepiej widać. Tutaj mamy dalej złączki i przechodzimy do przekaźników. Przekaźników jest, jak widzicie, 84 sztuki. I teraz pewnie pojawi się pytanie, dlaczego tak dużo złączek? To może tu tak zrobię. Dlaczego tak dużo złączek? Dlaczego tak dużo przekaźników? Z prostych przyczyn. Po pierwsze, jest dużo obwodów, które praktycznie większość obwodów to są zero-jedynkowe. Bardzo dużo obwodów jest z zasilaczami LEDowymi. I aby nie obciążać zbytnio przekaźników, które znajdują się w modułach IO, bo do automatyki przejdziemy, ale już powinniście wiedzieć chyba, o co chodzi. Podokładane są najzwyczajniej w świecie przekaźniki. Całe oświetlenie zewnętrzne również jest przez przekaźniki. To kwestia bezpieczeństwa. No niestety mrówki robią swoje i nanoszą nam ziemi i potem się robią jakieś dziwne zwarcia, także wymiana przekaźnika jest o wiele łatwiejsza niż wymiana samego modułu IO. Przekaźniki są również z powodu bardzo długich odcinków przewodów, co po niektóre przewody mają tu po 60-70 metrów. I zauważalne jest przy włączaniu bez obciążenia nawet na takim przewodzie już jakieś ładowanie, w cudzysłowie oczywiście, tego przewodu. Już nam jakaś tam iskierka przeskakuje, co świadczy o tym, że taka długość przewodu już ma jakąś pojemność. I to znów ta sama historia, aby nie obciążać niepotrzebnie modułów IO. Mamy te przekaźniki dla świętego spokoju. Dlaczego dla świętego spokoju? Dlatego, że ta inwestycja znajduje się 400 km od siedziby mojej firmy i jakoś średnio mi się widzi wsiadanie w samochód i ciśnięcie tutaj, by usuwać usterki, których po prostu mogło nie być dzięki zastosowaniu tych przekaźników. Przejdźmy może dalej z rozdzielnicą. Zabezpieczeń mamy bardzo dużo. To również jest z tego powodu, że ta instalacja jest daleko, ale również z innego powodu. Powód jest taki, że ten domek
tak, ten domek, który ma 350 m2, jest domkiem letniskowym. I tutaj nie możemy sobie pozwolić na to, aby nastąpiła awaria większej ilości obwodów niż z danej tam tej malutkiej puli. Kwestie bezpieczeństwa, tak? Właściciel ma, inwestor tak samo daleko, może nie tak samo daleko, ale czasowo ma dokładnie tak samo daleko do tego budynku, więc róbmy tak, żeby nawet jeżeli coś by się stało w tym budynku, który będzie nieużywany, żeby przynajmniej reszta działała. Stąd właśnie jest taka ilość tych zabezpieczeń. Typ sieci TNCS i występuje tutaj instalacja odgromowa. Instalacja odgromowa występuje, także również mamy tutaj odpowiedni ogranicznik przepięć. W tym przypadku jest to deń wentil. Tutaj jest z dodatkowym blokiem na przewód neutralny. Dlaczego taki? Akurat taki udało mi się dostać w bardzo fajnych pieniądzach, lepszych niż normalny potrójny do TNC. Dlatego też taki został zastosowany. Nie ma żadnych innych przesłanek, dlaczego tu taki jest. Uziemienie, z tego co pamiętam, nie wiem czy go zobaczycie. No jest tam bednarka gdzieś, nie znajdę Wam jej teraz, bo jest za tymi peszlami. W każdym razie bednarka wchodzi nam tutaj na dół. Mamy aż 3 bloki rozdzielcze po 13 pól z Eatona. Mamy licznik zintegrowany po Modbusie. No i tutaj widzicie, że są jeszcze 2 rozłączniki bezpiecznikowe na wkładki D02. To wynika z tego, że do studni głębinowej jest osobna rozdzielnica, która jest na zewnątrz i do sauny jest dokładnie ta sama historia. Reszta, tak jak widać, pompa ciepła zgodnie z wytycznymi. Tutaj jest też również pompa ciepła, tylko nie ma naklejki. To trzeba dorobić. Bez wyłączników różnicowo-prądowych jest tu pompa ciepła z Panasonica. Ona ma swoje zabezpieczenie różnicowo-prądowe. Jak wiemy, nie dublujemy. Fotowoltaika, wyłącznik różnicowo-prądowy o prądzie zadziałania 100 mA zgodnie z wytycznymi, bo akurat tu jest zamontowany, co tu jest zamontowane? Solar Edge. I Solar Edge wymaga dodatkowego wyłącznika różnicowo-prądowego, także jest. Warsztat, jacuzzi, ładowarka do samochodu i takie różne dziwne rzeczy. Tak naprawdę od tej części prądowej wygląda to tak jak w każdej rozdzielnicy. Oprócz tego może minimalnej różnicy, że tutaj mamy założone wszędzie termokurcze, wszędzie z opisanymi przewodami, z tego powodu, że tego jest po prostu dużo. Mamy tutaj 210 złączek Wago. I gdybyśmy tego nie opisali, co idzie z czego, a ktoś by tutaj przyjechał na serwis, no to by się mógł troszeczkę zdziwić i tak naprawdę nic by nie znalazł. Tym sposobem, dzięki temu, że to jest poopisywane, na pewno nawet zwykły jakiś tam elektryk taki, nikogo nie obrażając, wiejski, jak troszeczkę drogą dedukcji powinien dojść do tego, jak to jest zrobione i jak to działa. Przechodząc dalej, ja się może trochę odsunę, muszę jedną część szafy zamknąć. Wchodzimy do szafy. Nie ma innego wyjścia. Aha, dobra, to nie jest takie proste. Tu jest wszystko na milimetry zrobione. Mamy drugą rozdzielnicę. W tym momencie lecą Wam przebitki, bo mam zrobione jeszcze zanim tej szafy nie było. Tu jeszcze mamy niepozamykane, bo dzisiaj tak naprawdę kończymy drutowanie, brzydko mówiąc, czy tam sznurowanie. Mamy złączki z Easy Switcha, wszystkie skrętki nam tutaj wchodzą. Skrętek, jak widzicie, jest mało, ale to wynika z samej konstrukcji budynku, o czym będziemy rozmawiać też później. Mam taką nadzieję, że porozmawiamy z tym, z instalatorem, który wykonywał tę instalację. Myśmy tylko robili prefabrykację, montaż i wdrożenie. Tutaj mamy dodatkowe przekaźniki, jak widzicie. To jest po to, aby z czujników ruchu i z czujników obecności, które znajdują się również na tym budynku do odpalania, co po niektórych części oświetlenia w strefach nocnych, zrobić sobie bezpotencjałowe wejścia, żeby się wpiąć albo do Digital In-Off, albo do IO moduł. IO modułów do wejść. No i tyle tak naprawdę w tym temacie. Troszeczkę tej automatyki tutaj jest. Mamy 2 CL-u, trochę relay shutterów, które na dzień dzisiejszy jeszcze nie są podłączone, bo one będą służyć do zasłon. Parę dimmer MOSFETów, IO modułów, jak widzicie troszeczkę tych IO modułów tutaj jest. I mamy tak naprawdę
kilka bramek dostępu z zewnątrz, czyli mamy gate'a HTTP, mamy gate Modbus w ilości sztuk 3. O tym, dlaczego tak dużo, to za chwilę. Gate alarm. Gate HTTP też są 2. Tak. I w sumie to z dzikusów to tyle. Tutaj mamy dołożone wzmacniacze RGBW. Tak jak widzicie, tu jeszcze próby, bo ten się okazał uszkodzony. Po co je stosujemy? Stosujemy je w momencie, kiedy mamy większe obciążenie niż zalecane przez producenta na styki RGBW. Dokładamy sobie wzmacniacze i tyle. W temacie działa to. Takie rozwiązania są bardzo wskazane i na propsie. Ja tak naprawdę, szczerze mówiąc, to wszystkie wyjścia z modułów RGBW zawsze przez wzmacniacze przepuszczam. Wolę, żeby się wzmacniacz spalił niż moduł RGBW. W przypadku jakimś tam. Tu są 2 zasilacze do oświetlenia LED. Obydwa o mocy 240 W, tylko po prostu różnych producentów. I tu się pojawił switch. Switch się pojawił z bardzo prostej przyczyny. Już się obracam na siebie. Z bardzo prostej przyczyny. No niestety albo stety. Wyszło tak, że z samych urządzeń ethernetowych, czyli bramek CL-u, wyszło więcej niż mamy połączeń do szafy rakowej. No i co mieliśmy zrobić? No najprostszym rozwiązaniem jest dołożyć switcha. Ten switch jest dedykowany tylko i wyłącznie do tej szafy rakowej. Mamy wejście do tej szafy elektrycznej, mamy wejście z szafy rakowej i tylko i wyłącznie do tego switcha mamy podpięte całą automatykę. Więc jeżeli automatyka nam zniknie z sieci, to wiemy, co się stało. Uszkodził się switch. Mam nadzieję, że to nie nastąpi. I tak naprawdę z samej rozdzielnicy to tyle. Nie ma tu nic jakiegoś szczególnego, wyróżniającego się poza tak naprawdę inne rozdzielnice, które widzieliście już na kanale. Wszystkie możliwe systemy, o jakich mówiłem w innych materiałach, są tutaj zastosowane. Automatyka na dzień dzisiejszy sama w sobie działa dokładnie tak samo jak wszędzie. Jedynym różnicą tutaj jest z takich innych rzeczy, to jest integracja z pompą, nie z pompą ciepła, przepraszam, z klimatyzacją. Mamy tu 3 strefy z 4 jednostkami i mamy integrację z rekuperacją. To Wam pokażę później na smart panelu, bo to ładnie widać, jak to wygląda, jak to można wyrzucić na smart panel. I tak naprawdę, no i integracja z systemem alarmowym. Tutaj jest akurat trochę bardziej skomplikowana ta integracja, przepraszam. Wynika to z tego, że mamy kamerę z Hika z analityką. W momencie naruszenia, wykrycia przez analityka człowieka, wysyłany jest sygnał przez rejestrator do wejść z systemu alarmowego, bo to też będzie w systemie alarmowym wykorzystywane. No i w systemie alarmowym służy to jako ochrona obwodowa, a do Grentona wyciągamy przez Gate Alarm do możliwości sterowania oświetleniem zewnętrznym. Więc w momencie, kiedy wejdziemy na podjazd, taki przykład, i system alarmowy jest nieuzbrojony, no to uruchamia nam się na przykład podświetlenie podjazdu, tak? Jeżeli jest system alarmowy uzbrojony, to się uruchamia całe oświetlenie łącznie z alarmowym oświetleniem, które jest też takie przygotowane, aby ostrzec tego petenta, który się znalazł u nas na placu, a go tu nie powinno być, że stąd trzeba się brać, ponieważ tu jest troszeczkę więcej systemów niż tylko jakaś kamera, która nagrywa, tylko dzieje się tutaj o wiele więcej rzeczy z automatu. No i w sumie to tyle. Zaraz poszukam głównego wykonawcy instalacji. Mam nadzieję, że coś nam poopowiada. Tylko znajdziemy sobie jakieś lepsze miejsce. Bo też tutaj nie możemy tak zbytnio biegać po budynku, bo na ten moment, kiedy to teraz nagrywam, budynek jest użytkowany. Także żeby nie przekraczać jakiegoś progu prywatności, pewnie przybytki uda się jakieś porobić. No ale bez jakiegoś większego szaleństwa. To jest Kuba. Poznajcie Kubę. Kuba jest tu głównym instalatorem tak naprawdę, który wykonywał tą instalację
w dość nietypowej konstrukcji. Kuba, opowiedz coś na temat tej konstrukcji, bo konstrukcja jest, no pierwszy raz taką widzę, szczerze mówiąc. Cześć. Jest to drewno CLT, czyli płyty warstwowe klejone krzyżowo. Konstrukcja jest w całości sprefabrykowana, wyprodukowana wcześniej na hali produkcyjnej, przycięta na wymiar i poskładana dźwigiem tutaj na budowie. Także zbudowanie tego budynku zajęło gdzieś około 2-3 tygodni. Przy założeniu oczywiście płyta fundamentowa była wcześniej już gotowa, tak? Tak, no tylko wiesz, jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że myśmy o tej inwestycji już gadali 1,5 roku temu chyba, z tego co pamiętam, czyli czas realizacji jest dość długi takiego budynku, ale to wynika z tego, że to musi powstać fizycznie na hali produkcyjnej. Więc znaczy, tutaj akurat nie było tego problemu, bo wyprodukowanie tego budynku zajmuje właściwie chwilę tak naprawdę. Tutaj były inne problemy, które po prostu spowodowały tak duże opóźnienia w realizacji. Tak, tylko wiesz, chodzi mi o to, że w normalnym budynku, wiecie, robimy normalnie, bruzdujemy, czy tam kleimy przewody na ściany i jest fajnie i cacy, albo gdzieś chowiemy to pod płytami gipsowymi choćby nawet, bo wiele domów jest wykańczanych zamiast tynków. Mamy klejone płyty na ścianach, co też się czasami zdarza. Tutaj jest troszeczkę inna sytuacja i warto by było chyba na to zwrócić uwagę. No, zdecydowanie inna, tak? Tutaj nie można sobie pozwolić na żadne bruzdowanie i tym podobne rzeczy. Tutaj kluczową rolę odgrywa projekt, tak? Tutaj przed rozpoczęciem procesu produkcji wszystko musi być, no powiedzmy prawie wszystko musi być idealnie zaprojektowane. Tutaj akurat instalację w większości projektowała pani projektant i na podstawie tego projektu później powstały rysunki warsztatowe i został budynek sprefabrykowany. Tak. Budynek przyjeżdża już na budowę z wyfrezowanymi otworami pod wszystkie gniazdka, łączniki i całą instalację. No i w środku ścian mamy wyfrezowane otwory pod peszle. Tutaj też są jakieś ograniczenia technologiczne, tak? Te frezy nie mogą być dłuższe niż tam 1,30 m bodajże. No, czasami trzeba naprawdę sporo się nagłowić, żeby w pewnych miejscach móc tą instalację wykonać, tak? Tym bardziej w tym budynku, gdzie tak naprawdę tylko bardzo niewielka część ma tradycyjny strop poziomy, reszta jest otwarta praktycznie do samego dachu. Tak? Znaczy też taka dość nietypowa konstrukcja samego stropu. Mam nadzieję, że na przebitkach uda się to chwycić i teraz co w tym momencie widzicie. Strop jest również wykonany z tej samej płyty, tylko o większej grubości. I to jest jedyny element nośny, na którym jest położony styropian, po którym lecą wszystkie instalacje, co się da. Styropian, izolacja. Mamy tutaj akurat nie mamy styropianu, tak, jest tutaj wszędzie wełna sztejko. Flex, tak, natomiast no tutaj to jest bardzo problematyczne, tak, no bo trzeba tutaj wcześniej wyfrezować otwory pod wszystkie lampy, całe oświetlenie, później trzeba przeprowadzić te przewody po dachu, zejść nimi po zewnętrznej części budynku, wejść do wewnątrz i dopiero później po podłodze czy tam po stropie do rozdzielnicy docelowej. Tak? Czyli tak naprawdę instalację wykonujemy nietypowo, bo instalację trzeba wykonać na etapie przed złożeniem dachu. Czyli mamy złożoną samą konstrukcję drewnianą, wchodzi elektryk, instalator i już musi wykonywać instalację. A dopiero później jest ocieplenie i warstwa wierzchnia dachu. No, jest to zdecydowanie problematyczne, chociażby ze względu na koordynację, tak, no bo wiadomo, to trzeba dograć idealnie, tak, że chłopaki stawiają konstrukcję, ona też nie może leżeć tutaj i czekać, tak, tylko no tak, musi no bo to wszystko zmoknie na bieżąco, więc no to wyglądało tak, że myśmy tutaj robili instalację, a za nami chłopaki wchodzili i rozkładali, robili jeszcze dodatkową konstrukcję pod wełnę i pod dach, tak, i od razu to zamykali, tak. No to trochę nietypowo. Czyli tutaj ściana, wracając do konstrukcji, ściana zewnętrzna to jest 12 cm, tak? 12 cm drewna. Zewnętrzna ma 10 cm. 10 cm to jest część konstrukcyjna budynku, klejonka. Tak, tylko to jest pełne drewno, tak? Tam nie ma pustej przestrzeni, to jest drewno, to są warstwy klejone krzyżowo i to jest pełne drewno. Tam na placu gdzieś leży taki kawałek fizycznie, to mam nadzieję, że mi się uda to na przebitkę wrzucić i zobaczyć, jak to wygląda, bo z takiego materiału jest cały budynek skonstruowany i na tym ten budynek się trzymie. Oprócz tych dwutełowników, które służą za podpory, no bo
same drewno by się to tak nie utrzymało i mogłoby się to rozjechać, w szczególności w przypadku tego budynku, gdzie mamy naprawdę dużo otwartych przestrzeni. Natomiast no, mimo tych podpór, tak, to tutaj trzeba zwrócić uwagę, jakie tu mamy rozpiętości. Tutaj mamy od jednego punktu podparcia do drugiego, nie wiem, z około 8 metrów, tak? Tak. Ten tutaj stropodach, bo tak naprawdę to jest stropodach, on gdzieś tam powiedzmy ma grubość chyba 28 cm tutaj. Czyli 28 czyli tu jest grubsza, centymetrów. na dachu jest grubsza. Tak, zdecydowanie. Tutaj tak samo ten strop w salonie, pewnie na przebitkach uda nam się fragmenty pokazać, tak. Jest tak samo w 3 grubościach. Najgrubsza część stropu ma 28 cm, najcieńsza bodajże 18. Tak? To też gdzieś tam stworzyło pewne problemy, tak? No bo były uskoki na tych stropach, później wypełnienie izolacją tego z przewodami, do tego koordynacja z rekuperacją, z klimatyzacjami i tak dalej. Więc tutaj naprawdę tego było sporo. Dobra, to teraz wracając do tego, co powiedziałem na początku, a czy prawie na początku, jak pokazywałem rozdzielnicę, dlaczego jest tak mało skrętek? No właśnie dlatego. No właśnie dlatego, że nie da się tego tak łatwo zrobić, tak jak ja na przykład wykonuję instalację, czy tam chłopaki, no, uznajmy, że ja jako firma, że z każdego punktu nie dość, że mamy zrobioną magistralę, to zawsze mamy jeszcze tak zwany dupochron, czyli tą jedną skrętkę ekstra w razie W. Tutaj nie ma takiej możliwości, bo po prostu fizycznie, jeżeli macie wywierconą dziurę 20 peszel w ścianie, no to więcej nie przeciągniesz, no choćbyś nie wiem co robił, tak? Zgadza się, no, natomiast no tutaj też po prostu ograniczeniem czasami było najzwyczajniej w świecie miejsce, tak? No, ktoś może powiedzieć, a co to tam 1-2 skrętki, tak? Ale jak później się robi 20, 30 i tak dalej, no to tutaj naprawdę w korytarzu no tam była minimalna ilość tak naprawdę styropianu nad tymi wszystkimi instalacjami, gdzie leciały całe szacht z rekuperacją, zarówno na parter i na piętro, gdzie mamy nawiewy z podłogi, więc no tam było naprawdę, no więcej się już po prostu tego nie dało zmieścić, więc musieliśmy się po prostu ograniczyć troszeczkę. Natomiast chyba wszystko działa, tak? Nie, no, na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że wszystko działa. Szczerze mówiąc, ja tu spędziłem łącznie, nie wiem, z 5 tygodni? Może będzie z 5 tygodni. 4 może niecałe 5 tygodni. A ty tu spędziłeś już? No z pół roku pewnie. Tak, bo poza tym jeszcze wykonywaliśmy tu inne jakieś instalacje, tak, odgromową i uziemienie otokowe, całe 150 metrów bednarki, więc... No tak, no ale liczmy całą inwestycję i to jeszcze chyba nie jest koniec. Jeszcze troszkę tutaj zostało. Pewnie, bo jeszcze brakuje pewnych elementów, tak, więc z pewnością będzie trzeba się tu jeszcze pojawić. No, ja się tu pojawiłem jako pan w białych rękawiczkach, który przyszedł, postawił rozdzielnicę i zaczął tam tylko grzebać. Ale ten człowiek musiał tą instalację całą rozłożyć po tym budynku. Mam nadzieję, że masz jakieś zdjęcia chyba z instalacji. Coś tam było, nie? To podeślesz, to zobaczycie jak... Ale ja nie wiem, czy chcę to podsyłać. Tak, no bo to było... Powybieramy takie, żeby można było pokazać, żeby nie było za dużego hejtu. W każdym razie wykonanie instalacji w takim budynku to jest nie lada wyzwanie i szczerze mówiąc, ja bym się tego w życiu nie podjął. No bo to trzeba wiedzieć, jak to zrobić. To nie jest prosta instalacja, tak? Tu jeden błąd na etapie projektowania, na etapie warsztatowym, kiedy to jest na produkcji, może skończyć się tym, że nie będziemy mieć jakiejś funkcjonalności w domu. No zdecydowanie, tak, bo tutaj jedyną tak naprawdę możliwość, gdybyśmy chcieli coś dołożyć, tak, jakieś gniazdka, czy łączniki, czy nie wiem, cokolwiek, tak, no to wtedy zostają nam tak naprawdę ściany zewnętrzne. Czyli ściągamy elewację, ocieplenie, przewierty. Oczywiście, jeżeli przy założeniu, że wykonujemy instalację przed tym, tak, no to możemy to jeszcze gdzieś tam powiedzmy w jakiś tam sposób dołożyć w innych miejscach też. No, nie będę zdradzał wszystkich sekretów. No nie możesz wszystkiego powiedzieć, bo to nie jest takie hop-siup, choć ja już też się wielu rzeczy tu dowiedziałem ciekawych, jak coś zrobić, z czegoś, czego się nie da, ale no nie możemy wszystkiego powiedzieć. No ale w każdym razie, żeby gdzieś dołożyć jakiś punkt gniazda, powiedzmy na zewnętrznej ścianie, to problemem jest tylko tak naprawdę rozebranie elewacji. Znaczy problemem jest nie tylko to, bo problem jest taki, że trzeba mieć odpowiedni sprzęt do tego, tak? A no to tak. Chciałbym zwrócić uwagę, że to jest elektryk. On ma na samochodzie 3/4 jego narzędzi i to są narzędzia stolarskie i ciesielskie, co bardzo mnie zszokowało, ale jak się okazuje, jeżeli ktoś wykonuje instalację w tego typu budynkach, to nie ma innego wyjścia.
No wkrętareczką i kątóweczką tego nie zrobisz, no za cholerę No, ludową. niestety tak. No, to już jest przy takich budynkach tutaj nawet elektryk musi mieć frezarkę górnowrzecionową, tak, żeby wszystkie puszki, bo one niestety na etapie prefabrykacji nie są, no, nie ma technicznie możliwości i byłoby to zbyt kosztowne, żeby je ofrezować, żeby ładnie się zagłębiły nam, więc trzeba to zrobić fizycznie na budowie, bo tutaj no, przy takich ścianach każdy milimetr widać, tak, więc to musi idealnie dolegać, też nie wiemy na jaki osprzęt klient się zdecyduje finalnie, więc no, trzeba założyć, że będzie taki, który nie maskuje niedoskonałości, tak, więc musimy to robić idealnie, tak. No gorzej jakby to był jakiś osprzęt, który zakrywa po milimetrze, to raczej byś takiego nie polecał, no bo to jednak muszą być duże ramki, żeby jak najwięcej tego wokół puszek przykryć. Natomiast to tutaj nie jest problemem, bo prawda jest taka, że te otwory prefabrykowane, one są zrobione z dokładnością tak naprawdę, ja myślę, że do 2,3 mm. Tutaj cały osprzęt w budynku jest praktycznie zamontowany na oryginalnych wkrętach i to wszystko pasuje. Tak naprawdę można by to pomontować bez poziomicy. Jeżeli puszki są zamontowane w poziomie i wkręty są w poziomie, to praktycznie jest to idealnie wykonane. Tak? Więc te otwory wszystkie pasują i z tym nie ma akurat większego problemu, myślę. Tak? No. O dziwo. O dziwo. Co jest fajnego akurat w białym montażu w takich budynkach, nie potrzebujecie wiertarki. Tu wystarczy tylko wkrętarka. Idziecie z wkrętami, montujecie lampę na zasadzie biorę śrubkę, przykręcam i jest gotowe, tak? I to na pewno nie odpadnie. Nawet na niewielkiej śrubce można powiesić No ogromny świniaka by się dało powiesić. Na pewno ten strop się nie zerwie. No nie ma takiej opcji. Jest to pewniejsze chyba nawet niż nie wiadomo jakie kołki w samym betonie. Co nam tu zostało tak naprawdę, Kuba, do zrobienia jeszcze? Znaczy mi już niewiele, bo ja już tu praktycznie chyba dzisiaj finiszuję, tak mi się wydaje. Znaczy, no, tak naprawdę czekamy jeszcze na jakieś tam drobiazgi, tak, bo kwestia zadaszenia wiaty śmietnikowej tam... A to takie pierdoły, to już kosmetyka. No, tylko tam trzeba będzie kamerę zamontować jeszcze, która będzie miała wyjście do sterowania oświetleniem. No, cudawianki, jeszcze coś będzie. Także tam jakieś drobiazgi jeszcze zostały. Zasłony wewnętrzne, bo tutaj w tym budynku nie ma w ogóle rolet zewnętrznych, co mnie bardzo zdziwiło, a z jednej strony mnie to zdziwiło, z drugiej strony jest to dla mnie zrozumiałe. No bo chodzi też pewnie o izolację samego budynku i one tutaj są niepotrzebne. Tak jak mówiłem wcześniej, to jest budynek letniskowy. Tak, to nie jest budynek, który docelowo będzie zamieszkany na co dzień tutaj przez właścicieli, tak, więc no jest to powiedzmy gdzieś zrozumiałe, tak, finalnie te zasłony, bo to będą zasłony wewnętrzne, tak, finalnie one będą tylko w tych kluczowych pomieszczeniach, nawet tutaj, gdzie teraz jesteśmy, to jest siłownia, tak, tutaj ich też nie będzie. Siłownia o powierzchni 60 m2. Nie jeden by sobie życie ułożył w takiej siłowni. Niewątpliwie, tak. No tak, no. Można by ją podzielić i tu spokojnie zamieszkać, tak. No bez problemu. Jakby tutaj się zrobiło strop, zrobię wam przebitkę, jak tutaj by się zrobiło strop, to uwierzcie mi, że nie jeden by chciał mieć taki dom bez pozwolenia wybudowany. Naprawdę ten budynek robi niesamowite wrażenie. Ja jak pierwszy raz to zobaczyłem na zdjęciu, to tak na tym zdjęciu to tak z daleka jeszcze, ty to chyba z drona robiłeś to zdjęcie, nie? Możliwe, no. No to nie wyglądało na takie duże, to wygląda, taki domeczek, nie? A przyjechało się na miejsce i zaraz od samej bramy widzieliście zresztą na starcie przelot dronem specjalnie, to zrobiliśmy, żeby pokazać znaczy on nie jest duży, on nie jest masywny, on jest zarąbiście zaprojektowany, tak? Tak, on jest tu wkomponowany idealnie w tą działkę. Wkomponował się idealnie, to po prostu mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o wykorzystanie przestrzeni, a przy okazji mamy bardzo dużo placu z przodu. I bardzo dużo placu z tyłu, tak. Tak, a działeczka jest bardzo wąziuteńka. I wchodzi 350 m2, gdzie tak naprawdę poddasza jest, ja nie wiem, z 90? No szczerze przyznam, nie mam pojęcia, bo to nie musiałbym zerknąć na projekty, tak, natomiast no jest go bardzo niewiele, bo tam mamy tylko tak naprawdę 2 sypialnie, łazienkę, tak. No i malutkie biuro w korytarzu. I biuro, że tak powiem, w części tej korytarzowej, tak, i to jest wszystko. No. Więc gdyby tutaj nad całością zrobić, to by się tutaj zrobiło na pewno ponad 500 m2. No, myślę, że tak. Jakby było nad całością, to tak. No cóż, no to chyba więcej pytań nie mam.
Budynek budowała firma, tu możemy się pochwalić chyba, nie? Bo to jest polska firma i to jest najważniejsze, że to jest polska firma i w Polsce takie rzeczy się projektuje, wykonuje i montuje. Dokładnie tak. Budynek budowała firma Multicomfort. Jest to firma Bytomia. ze Śląska. Obecnie ma siedzibę w Bytomiu, tak? Okay. Posiadają od całkiem niedawna nową halę produkcyjną, gdzie między innymi produkują właśnie takie budynki, tak? Najnowsze maszyny, naprawdę poziom światowy. Zresztą generalnie bardzo duża część ich produkcji i produktów jest kierowana na rynek zachodni, tak? Znaczy tak, no to nie jest konstrukcja dość znana chyba w Polsce, głównie z kosztów samej budowy takiego budynku. No, ja mogę No i tyle, no brakuje po prostu słów. Uwierzcie mi, że wchodząc do takiego budynku, w którym macie gołe ściany, to fizycznie powstało na etapie stawiania budynku, to jest część konstrukcyjna tego budynku i to jest część wykończeniowa tego budynku. To było tylko wyszlifowane i pomalowane. Koniec. Nic więcej. Dokładnie. I chyba całe piękno w tym, że to Tak. nie jest to doskonałe, tak? Tak, no bo jest niedoskonałe, bo jest bardzo niedoskonałe i to jest chyba, to chyba robi największą robotę w tym budynku, że to nie jest inaczej. No, wiecie jak drewno. Drewno dostanie troszeczkę wilgoci, gdzieś popęka, gdzieś go poskurcza, coś Dokładnie. poskręca i w tym budynku to widać i to zostało. To jest naturalne, nie jest to poszpachlowane, pokombinowane, żeby te defekty poukrywać, tylko zostało to takie jak wyszło, no. Takie jak wyszło, takie jest. Dokładnie, tu nawet widać, nie wiem czy to akurat będzie widać, ale mamy nawet zaślepki po otworach, gdzie były wkręty i to jest tylko zaczopowane, po prostu wyszlifowane, pomalowane i tak naprawdę patrząc, nie wiem, z 2 metrów nawet tego jakoś bardzo nie widać. Tak? Nie, dopiero jak ktoś się przypatrzy i tak czy siak ma to swoje... Swój urok. Tak, ma to swój urok, bo jest to naturalne. Mam nadzieję, że może się uda firmę Multicomfort odwiedzić. Ty tam masz jakieś układziki delikatne. Się uda. Może nam wtedy pokażą, jak to wygląda na etapie produkcyjnym, bo może to nie jest kanał budowlany, tylko kanał elektryczny, ale jest to taki niuansik, z którym ja szczerze mówiąc się nie spotkałem i bardzo chętnie bym zobaczył, a przy okazji pokazał również Wam, widzom, jak wygląda produkcja takiego budynku, bo może to rozwiać co po niektórym pewnie jakieś wątpliwości. Albo ich ukierunkować, tak? Albo ukierunkować, jak można taką technologię wykorzystać. To co? To chyba wszystko powiedzieliśmy. Tak mi się wydaje. No pewnie moglibyśmy tu jeszcze długo gadać. A tak, no oczywiście, ale to tak z grubsza najważniejsze rzeczy, które w tym budynku są, Ty mi musisz zdjęcia podesłać, mam nadzieję, że je zobaczycie, z samej instalacji. Pewnie jeszcze tutaj kiedyś przyjadę. Na pewno nie raz, znając życie, bo tutaj będzie pewnie jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Nie nazywajmy rzeczy po imieniu, Kuba, proszę. Tylko my wiemy, o co chodzi. W takim razie dzięki wielkie za oglądanie. Również dziękuję I dzięki, Kuba, że mam nadzieję, że dałeś. zobaczymy się w Bytomiu na hali i Oby. nakręcimy coś ciekawego. Oby. Mam nadzieję, że to nie był ostatni budynek w tej technologii, w którym będę mógł dołożyć swoją cegiełkę pracy i rozwiązań, które w takim budynku po prostu muszą być. Dzięki wielkie. Na razie. Cześć. Na razie, cześć. Wyłącz.